Witam. Dzisiaj Wam zaprezentuję dekoder firmy Savio. To jest model DT-DV02. To jest dekoder do odbioru telewizji naziemnej w nowym standardzie DVB-T2. Od razu zobaczymy zawartość opakowania. Jak widzimy, mamy od razu karteczkę ważne, żeby zaktualizować dekoder do najnowszej wersji oprogramowania. Za chwilkę to uczynimy. Następnie mamy krótką instrukcję obsługi w języku polskim oraz język angielski. Jest pilot oraz dekoder. Jak widzimy, nie ma żadnego przewodu HDMI oraz baterii. Teraz zobaczymy, jak jest wykonany dekoder DVB-T2 firmy Savio. Jak słychać i widać, tutaj część jest metalowa, przód jest z tworzywa sztucznego. Taka imitacja drewna jest dość ciekawa, bo jak widać nie będzie się palcowało. W części cyfrowej mamy wyświetlacz, wejście na USB, 3 przyciski, kanał dół, kanał góra oraz zasilanie. Tutaj też widać, że będzie kontrolka stanu czuwania dekodera, czy jest włączony, czy wyłączony. Z tyłu widzimy wyjście z kart, wyjście HDMI, wyjście dźwięku koaksjalnego, wyjście na antenę DVB-T oraz przelotka wyjściowa anteny. Jak widzimy, na dole też mamy nóżki gumowane, to też jest dobrze, będzie dzięki temu lepiej stał na płaszczyźnie. Jeśli chodzi o budowę pilota, to jak widzicie, tutaj z przodu udaje tak samo drewno ten plastik, jak na przodzie dekodera. Jeśli chodzi o przyciski, są gumowane, ich nie słychać. Tylko jak widzicie, ostatnio standardowo się zrobiło, że zmiana kanału góra-dół jest na środku pilota, w tej części joysticka. Tu mamy głośność, tak samo głośnością możemy robić też tymi na boki przyciskami. A tu jest jakieś przewijanie strony według instrukcji. Strona do góry, strona do dołu, jeśli chodzi o części multimedialne. Szkoda, że tutaj sobie też nie dali tego właśnie zmiana kanału góra-dół, ale teraz jakoś większość dekoderów, jeśli chodzi o dekodery DVB-T2, zmiana kanału jest w tej części, głośniej ciszy tak samo w tej części. Jak też widzicie, brakuje części programowalnej, jak niektóre piloty mają wbudowane przyciski, żeby też sterować telewizorem oprócz dekodera, ale jak widzimy, na szczęście jest wykonany z dobrego tworzywa sztucznego, nie wygina się, nie pęknie szybko ten pilot. Dobrze, bawimy się dalej dekoderem, sprawdzimy resztę rzeczy. Dobrze, najpierw pobierzemy aktualizację do dekodera Savio. Wejdziemy na stronę producenta. Jak widzimy, oprócz dekoderów DVB-T2 też są inne produkty firmy. Na samym dole mamy pliki do pobrania. Tu mamy na samej górze, jak widzicie, mamy aktualizację do dekodera DVB-T2. Od razu otworzymy pliki albo przekopiujemy na pendrive'a. Jak widzimy, na samym dole mamy pobrany plik z aktualnym oprogramowaniem do dekodera DVB-T2 firmy Savio. Dobrze, włożymy pendrive'a w dekoder i wykonamy aktualizację oprogramowania. Dekoder podłączyłem do anteny zewnętrznej oraz telewizora przewodem HDMI. Podłączyłem też pendrive'a z aktualnym oprogramowaniem. Najpierw wyszukamy kanały, następnie zrobimy aktualizację oprogramowania i będziemy oglądali resztę menu dekodera oraz jego inne funkcje. Dekoder nam wyszukał kanały, teraz wejdziemy w menu, ustawienia. W ustawieniach, jak widzimy, tu mamy, najpierw sprawdzimy informacje. Jak widzicie, mamy w tej chwili wersję softu z maja. Na stronie była z sierpnia. Klikamy aktualizacja przez USB. Tu mamy to akurat od tego dekodera, bo to są od innych dekoderów wcześniejszych. I aktualizujemy nasz dekoder do najnowszej wersji softu.
Pamiętajmy, że podczas aktualizacji dekodera nie odłączamy z prądu, bo to może nam uszkodzić dekoder. Dobrze, dekoder nam pobrał aktualizację. Jak widzimy, nie trzeba było od nowa wyszukiwać kanałów. Mamy zakładkę pierwszą od lewej w menu, to jest program, możemy kanały edytować. Tu jest zabezpieczenie hasłem, 4 same zera są. Jak widzicie, możemy kanał przenieść, zablokować, pominąć, usunąć, dodać do ulubiony lub zmienić nazwę. Jak widzicie, tu od razu mamy małe okienko z programem, który w danej chwili leci, oraz krótki opis, kiedy się zaczyna, kiedy kończy, oraz tytuł. Kolejna część menu to jest przewodnik programa, czyli tak zwane EPG. Jak widzimy, tu mamy podane tytuł, opis, bardzo ładnie zrobiony jest rok produkcji, kraj produkcji oraz krótki opis. Jak zmienimy kanał lewo-prawo, to nam się zmienia w tle od razu oraz mamy podane do dołu, możemy zjechać, co jest na danej audycji. Jak widzicie, też na dole możemy zarezerwować, nagrać daną scenę. Powiedzmy sobie, gdzie niech tam się kino nagra mocne. Tu mamy opis, numer kanału, o której się zacznie, o której się kończy. Możemy to sobie dowolnie to jest edytować. Trzeba być raz, cyklicznie. I możemy sobie ustawić nagrywanie, albo tylko, żeby nam przybyło przypomnienie. Niech nam się to nagra, potwierdzamy. Tak w tej chwili wcześniej próbowałem nagrywać bajkę na TVP ABC, to zaraz nam się zacznie nagrywać, to będziemy mogli akurat sprawdzić, jak odtwarza oraz jak nagrywa. Dobrze, wrócimy do menu. Kolejna część menu to jest sortowanie. Tu mamy sortowanie po LCN, po ONID, po ID programu i wracamy do LCN. Ostatnie to mamy na tej stronie mamy LCN, możemy tu mieć włączone lub wyłączone. Jak będziemy mieli wyłączone, wtedy możemy zmieniać kanały, po prostu może być 1, 2, 3, 4, 5, a jak mamy włączone, to będzie na przykład 1, 2, 15, bo to jest tak jak nam operator odgórnie ustawił kanały, tak jak mamy na przykład w naziemnej tam kanały HEVC od 30 któregoś numeru. Dobrze, zaczynamy kolejną część menu. Kolejna część menu to jest obraz. Tu możemy zmienić format obrazu 4:3 lub 16:9 oraz rozdzielczość od 586 do 1080. Tak samo możemy zmienić standard TV Palm na NTSC, czyli to jest format amerykański. My wracamy do naszego formatu europejskiego, czyli Palm. Kolejna część menu to jest wyszukiwanie programów. Mamy automatyczne, ręczne, w jakim kraju i zasilanie. Jak zwrócić uwagę, jak wyszukiwaliśmy pierwszy raz na dekoderze przy pierwszym menu, nie było zasilania anteny. Tutaj dopiero możemy włączyć zasilanie anteny. Kolejna menu, czas. Mamy automatycznie ustawione Warszawa. On się automatycznie pobiera, jeśli chodzi o godzinę z anteny. I możemy sobie ustawić, za ile godzin może się dekoder ma wyłączyć, tak zwane uśpienie. Lub też możemy zrobić sobie, żeby nas telewizor budził. Tutaj możemy ustawić sobie, o której ma się telewizor codziennie uruchamiać oraz wyłączać. Kolejne to jest opcje, język napisów, język audio oraz cyfrowe wyjście. Tu już to widzieliśmy, to jest system, możemy ustawić kontrolę rodzicielską, ustawić hasło, zrobić ustawienia fabryczne, informacje o dekoderze, czyli tam jest podana wersja softu. Aktualizacja to też przed chwilą robiliśmy, to już nie będę pokazywał. Ostatnia część menu to jest USB. I sprawdzimy nasze multimedia. Standardowo mamy wgraną jakąś muzyczkę. Jak słychać, dźwięk jest poprawnie, nie ma żadnego szumienia. Dobrze, wrócimy, zobaczymy teraz zdjęcia. Jak fajnie, mamy muzyczkę w tle oraz zdjęcia, możemy dwa multimedia naraz włączyć. Teraz zobaczymy filmy.
Mamy też przykładowy film. Jak słychać, dźwięk działa. Dobrze, widzimy, filmiki też nam odtwarza. Dobrze, jeśli chodzi o PVR, to dopiero zobaczymy, jak nagramy coś na pendrive'a z tego dekodera. Zobaczymy, tam jeszcze były inne części menu. Dobrze, mamy jeszcze konfigurację zdjęć. Tu możemy sobie ile ma się zdjęcie zmieniać. Jaki ma być zachowany format obrazu. Konfiguracja filmów. Tu jaki ma być rozmiar napisów. Tło oraz jaki mają być napisy. Czy ma być kolor biały, czarny, czerwony. To też jest fajne, że możemy zmienić sobie kolor napisów. I ostatnia ustawienia nagrywania, czyli ustawienia, gdzie ma być na jakim pendrive nagrywany, lub możemy pendrive'a sformatować. Dobrze, zobaczmy, jak wygląda teraz zmiana programów. Następnie zobaczymy jeszcze przycisk Info oraz jak nam się nagrał film na pendrive'a. Dobrze, sprawdzimy, jak się przyłączają kanały. Jak widzimy, sprawdzamy ten nowy standard DVB-T2. Jak widać, dekoder dość sprawnie przełącza kanały, około 2 sekund. Teraz sprawdzimy przycisk Info. Jak widzimy, mamy numer kanału, nazwę kanału, podane 2 audycje, która jest w tej chwili oraz kolejna. Pasek postępu. Jak drugi raz przyciśniemy guzik Info, pojawia nam się dość ładny opis. Na górze mamy też nazwę kanału, o który się zaczyna, o który się kończy, tytuł programu, kolejny program, opis bieżącego programu. Widzimy, że możemy też przewinąć do dołu dany opis żółtym przyciskiem, do góry niebieski. Mamy siłę, jakość. Zobaczymy, czy jak się coś kliknie 3 razy, to jak 3 razy to nic się nie zmienia. Sprawdzimy teraz, jak działa telegazeta. Kiedyś pamiętam, było 301, to był program. Jak widzimy, dość sprawnie działa. 201 piłka nożna. Jak widzimy, jak sobie się już telegazeta wczyta, to każda kolejna zmiana strony idzie dość szybko. Nie trzeba długo czekać, tylko za pierwszym razem, jak widzimy, po uruchomieniu trzeba chwilkę poczekać, żeby się wgrał. Następnie już szybciutko chodzi. Jak widzimy, jest o tyle dobrze, że jest telegazeta na całą stronę. Nie ma tak jak w niektórych dekoderach, że zajmuje powiedzmy kawałek centralnego miejsca. W tle widzimy, co się dzieje. Jak drugi raz klikniemy guzik telegazeta, automatycznie nam się wyłącza. Dobrze, włączę nagrywanie, nagram na pendrive'a, później zobaczymy, jak działa z odtwarzaniem. Dobrze, już nagrałem kilka rzeczy na ten dekoder. Jeśli chodzi o odtwarzanie, to przyciśniemy przycisk PVR czerwony na pilocie. Tu nagrałem kilka rzeczy. Jeśli chodzi o TVP ABC, było nagrywane z EPG, czyli było ustawione, tak jak widzicie wcześniej, ustawiłem nagrywanie, żeby sam się dekoder uruchomił, następnie sam się wyłączył. Miałem takie też dekodery, że na przykład uruchomiły nagrywanie, ale się nie wyłączały, działało cały czas, aż się sama wyłączyło. Ten dekoder sam się wyłącza po nagraniu, jeśli to zaplanowane jest w EPG, a dekoder był wyłączony. Jeśli chodzi o opis, tak widzicie, jest podany numer kanału, mamy rok, miesiąc, dzień i godzina. Nie ma podane, że jaki to jest tytuł filmu, czy filmu, serialu, tak dalej, tylko mamy po prostu podane numerycznie. Rok, miesiąc, dzień, czyli jak chcemy coś zobaczyć, możemy sobie podejrzeć w małym okienku, co nam chcieliśmy obejrzeć.
jeśli mamy dużo nagrań, to jest wtedy może być trochę kłopotliwe, jeśli chodzi, chcemy obejrzeć jakieś, nagrywamy coś z jednego kanału, to może być małe kłopotliwe. Dobrze, zobaczymy jak to nagrało. Teraz guzik, znowu czerwony przycisk na pilocie, żeby był duży ekran. Zobaczymy czy przewija. Jak widzicie przewija bez problemu. Jak widać nie ma większych problemów, nie ma żadnej pikselozy, ładnie nagrywa. Dobrze, jeśli chodzi o podsumowanie tego dekodera, pilot jest o tyle fajny, że jest cichy. Na początku troszeczkę się myliłem, bo chciałem zmieniać kanały tymi przyciskami, ale to nie wychodziło. Po chwili wracałem do tych przycisków góra-dół. Ale to do większość dekoderów ma, jeśli chodzi o te przyciski zmiany kanałów w części centralnej, tam gdzie powiedzmy jest ten joystick. Nie jak kiedyś było w pilotach normalnych, że zmieniamy, jak mam tu od pilota, od telewizora, zmieniamy tymi kanały tylko w części centralnej. Jeśli chodzi o zmianę kanałów, o nagrywanie, odtwarzanie, nie ma żadnych problemów. Duża też fajna opcja to jest, że ma wejście z przodu, nie z tyłu albo z boku. Bez problemu może podłączyć pendrive'a z przodu, otworzyć jakieś zdjęcia, muzykę, filmy. I tak samo jeśli chodzi o te kanały typu Heft, ten nowy standard DVB-C. Niektóre tańsze dekodery nie miały problemy z pikselizacją. Ten dekoder nie ma, jeśli chodzi, nie ma żadnej pikselizacji. Wszystko ładnie odbiera. Mogę go śmiało polecić. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się.